Nie, bo nie. Już dawno Polacy pokochali Bałkany. Jeździmy tam na wakacje nie od dziś, bo i klimat jest fantastyczny i ludzie gościnni. Ale większość naszych rodaków podróż w ten piękny region Europy ogranicza do Chorwacji, Bułgarii czy Czarnogóry. Tymczasem warta uwagi jest także Albania, która powoli zdobywa sobie nasze serca. Jaka jest ta Albania? Czy warto tam pojechać? Co zobaczyć? I przede wszystkim, czy jest tam bezpiecznie? To najczęściej nasuwające się pytania. Albania to kraj, który w ostatnich latach jest sukcesywnie odsłaniany z walki tajemnicy. Mimo tego nadal kojarzy się wciąż z krajem dzikim, odizolowanym, pełnym bunkrów, schronów i starych Mercedesów. Ale przecież Albania może poszczycić się jednymi z najpiękniejszych przykładów architektury osmańskiej na świecie. Wyjątkowo czystym śródziemnomorskim powietrzem, przepięknymi krajobrazami i cudownymi plażami. Czyli wszystko to, czego potrzebujemy na wakacjach. Nie należy jednak zapominać o tym, że Albańczycy przez dziesiątki lat izolacji i komunistycznej dyktatury wypracowali specyficzny kodeks postępowania. Mówią krótko: jesteś przyjacielem, oddam za ciebie życie. Jesteś wrogiem, nie jesteś godzien, by tu żyć. Nie bez powodu narodowym kolorem jest czerwień, mocna jak krew. Z jednej strony można poczuć w Albanii, czym jest banalna, codzienna agresja między ludźmi, szczególnie na drogach, a z drugiej doświadczyć najzwyczajnej życzliwości i bezinteresowności. Warto jednak pojechać do Albanii, bo to kraj naprawdę wyjątkowo ciekawy i nieskażony jeszcze masową turystyką. To idealne rozwiązanie dla tych, którym przeszkadza komercja i kurorty, gdzie wszystko urządzone jest tylko dla turystów. W Albanii, choć baza hotelowa jest coraz lepsza i możemy tam liczyć na naprawdę dobre hotele, to jednak nadal nie jest to kraj pełen turystycznej tandety, co stanowi jednak o jej niezaprzeczalnym uroku. To kraj, który galopuje ekonomicznie, a z drugiej strony jest skansenem, który nie należy ani do Azji, ani do Europy. Nawet język nie występuje nigdzie indziej. I chociaż Albania powoli staje się coraz popularniejsza wśród turystów, to nadal znajdziemy tu urokliwe zakątki, piękną nieskażoną przyrodę i otwartych, przyjaznych mieszkańców. W sierpniowe, ciepłe popołudnie wyruszamy w kolejną podróż. Właśnie mija 8 lat, kiedy jadąc z Macedonii do Czarnogóry, z duszą na ramieniu przecinaliśmy Albanię. Plan był prosty: kanapki w dłoń i bez zatrzymywania się wieczorem będziemy w Czarnogórze. Niestety szybko okazało się, że pokonały nas wijące się drogi i widok gór usianych niezliczonymi bunkrami. Po krótkiej wizycie w Tiranie musieliśmy przenocować w Durrës. Rano świat w naszych oczach wyglądał już zupełnie inaczej. Sympatyczni mieszkańcy i przyzwoite warunki zmieniły zasadniczo nasze nastawienie do tego bałkańskiego kraju. Dzisiaj wracamy do Albanii, zadając sobie pytanie: jak jest dzisiaj? 34 stopnie Celsjusza i 83 litry dodatkowo. Jesteśmy już na Słowacji, czujnie pokonując każdy kilometr, by nie wpaść w ręce skrupulatnej policji. Kolejna granica. To już na Węgrzech. Nagrywać. Zastanawiam się, czy w ogóle będę nagrywał, nie? Bo skoro ty masz nagrać to samo co ja, To bez sensu. Ale moglibyście tak stanąć naprzeciwko siebie i nagrywać siebie. Tak to wynika. Ile to już razy jechaliśmy przez Węgry, kiedy nie było jeszcze tutaj autostrady, a najwięcej czasu jadąc na południe zajmował nam przejazd przez zatłoczony Budapeszt. Dzisiaj szybko i komfortowo pokonujemy kolejne kilometry.
Po przejechaniu blisko 500 km zatrzymujemy się na nocleg w niewielkim miasteczku Hatvan. Niestety wystające mocowanie bramy przy wjeździe na posesję naszego domku okazało się nie do pokonania. Metalowy kątownik szybko wciął się w osłonę silnika. Z trudem Andrzejowi udaje się ją usunąć. Na szczęście nic więcej nie zostaje uszkodzone, a domek, który wynajęliśmy, pozwolił nam choć na chwilę zapomnieć o tej awarii. Rano w pełni mogliśmy docenić uroki naszego domku i cichej, spokojnej okolicy. Ruszamy dalej, kierując się na południe. Mijamy Budapeszt, Kecskemét i rozległe równiny wielkiej niziny węgierskiej należącej do Kotliny Panońskiej. Przerwa. Pogoda i humory dopisują. Dojeżdżamy do przejścia granicznego z Serbią Wroszkę. To zawsze jedna wielka niewiadoma. Co prawda kryzys związany z uchodźcami na tej granicy jest już za nami, ale Turków jadących z Niemiec na niemieckich i austriackich numerach rejestracyjnych zawsze jest tutaj pełno. Kulturowe różnice widzimy już tutaj. Południowcy, a szczególnie Turcy, bez skrępowania rzucają wszystko na skraj drogi. Po 2 godzinach mozolnego podjeżdżania opuszczamy Unię Europejską i strefę Schengen. To i tak dobry wynik, zważywszy na ilość oczekujących samochodów. Choć nie zamierzamy podróżować dłużej po Serbii, na wszelki wypadek wymieniamy złotówki na serbskie dinary. Przed nami Serbia, przeplatanka kulturowa 2 światów, orientalnego i europejskiego, mieszanka kultury europejskiej i tureckiej, mająca również swoją własną, bogatą kulturę. Jest ona bardzo często krajem tranzytowym do Grecji czy Bułgarii, rzadziej docelowym. Serbia dzieli się na 3 regiony: Serbię centralną, sporne Kosowo i Wojwodinę. Najbogatszy region Serbii z wydajnym rolnictwem i przemysłem, czego przykładem są niekończące się pola słoneczników i kukurydzy. To również najbardziej płaski rejon, którego monotonię zakłócają jedynie patrole policji skrywające się pod wiaduktami i punkty poboru opłat. W okolicach Nowego Sadu, po imponującym moście, przecinamy Dunaj. A to już obwodnica Belgradu i rzeka Sava. Skręcamy z drogi A1, kierując się na Czarnogórę. Zatrzymujemy się w przydrożnym barze. Patrząc na menu, chyba prowadzonym przez Bośniaków, bowiem dominuje tutaj sarajewski czewab. W kilku wielkościach i pleskawica. Mięsożercy będą zachwyceni. Jedziemy dalej. Wspinamy się do góry po wijącej drodze o zadziwiająco przyzwoitej nawierzchni. Mamy nadzieję, że taka będzie do końca. W lewo, potem zakręt, w prawo. Zakręt. Kolejny postój. Jesteśmy już zmęczeni drogą, choć znam opowieści o kierowcach, którzy pokonali dystans z Polski do Albanii bez noclegu 1500 km w 20 godzin. Trudno uwierzyć, patrząc na takie drogi.
A to już Užice, mało ciekawe przemysłowe miasto. Patrz jaki cmentarz. Jesteśmy 30 km przed granicą z Czarnogórą, nad sztucznym jeziorem Zlatarsko. Jezioro powstało w latach 60. XX wieku po zbudowaniu zapory przecinającej rzekę Uvac. Tama ma 83 metry wysokości i 1264 metry długości. Jadąc wzdłuż rzeki Lim, dojeżdżamy do granicy z Czarnogórą. Jednak dopiero kilka kilometrów dalej jest właściwe przejście graniczne. Daj mi jakiś inny bieg niż... Granica państwa 300 metrów. Na nocleg zatrzymujemy się w hotelu robotniczym w miasteczku Bielopolie. Po takim hotelu nie mogliśmy się chyba spodziewać niczego więcej. Miał jednak jedną zaletę – był tani. Rano widok z naszych okien nie zachwycał. Ze śniadaniem nie było lepiej. Dopiero na naszą prośbę gospodarz kupił w sklepie kawałek mortadeli i dołożył nam do suchego omletu. Opuszczamy miasteczko i już po chwili otaczają nas cudowne krajobrazy. Jedziemy wzdłuż rzeki Moracza, która wypływa z gór Racza, płynie przez południową część kraju, przepływa przez Podgorice, stolicę Czarnogóry i uchodzi do jeziora Szkoderskiego. Rzeka wyżłobiła pomiędzy wzgórzami piękne kaniony, zaś dla drogi przebito ponad 30 tuneli. Przed nami kanion Moracza. Obok kanionu Tary jest jednym z najładniejszych cudów tego małego kraju na południu Europy. To jedna z najładniejszych tras widokowych w Czarnogórze. W niektórych miejscach ściany kanionu wznoszą się blisko 1000 metrów nad lustro wody. Nie wiem po co mi tyle tych tuneli, ale trzymam pasem. Miejsc postojowych, z których można podziwiać ten niezwykły cud natury, jest niewiele. Warto więc skorzystać z każdej okazji. Jedziemy dalej, pokonując kolejne ciasne zakręty i liczne tunele. Tylko akurat chodzę. Stara droga po lewo. Zatrzymujemy się na skalnym występie w najgłębszym miejscu kanionu zwanym Platie. Droga biegnie tutaj wąską półką skalną, wrzynającą się w skalistą ścianę. Dziesiątki zdjęć, kilka minut filmu i pyszne figi. A te miniacze? Ładnie. Nie smakują, czy figi? A to już widoczne ślady budowy nowej drogi, która ma połączyć nadmorski Bar z serbską przygraniczną miejscowością Boljare i dalej w stronę Belgradu.
Przed nami Podgorica, stolica Czarnogóry, nazywana jest przez wielu turystów najbrzydszym miastem stołecznym Europy. Rzeczywiście w Podgoricy nie zachowało się wiele zabytków, ale ze względu na swoje położenie miasto może okazać się dobrą bazą do wycieczek w mniej znane rejony kraju. Przeznaczenie na zwiedzanie Podgoricy całego dnia nie ma większego sensu, ale warto zobaczyć Sobór Zmartwychwstania Pańskiego. Położona u zbiegu ulicy Maskowskiej i Dalmatyńskiej, świątynia nie ma statusu zabytku, ale naszym zdaniem jest najpiękniejszym budynkiem miasta i obowiązkowym punktem podczas jego zwiedzania. Jej budowę rozpoczęto w 1993 roku, a ukończono w roku 2014. Cerkiew charakteryzuje się nietypową, jak na prawosławie, fasadą z białego, grubo ciosanego kamienia. Zdaniem historyków sztuki nawiązującą do katolickiej katedry świętego Tryfona w Kotorze. Wnętrze pokrywają liczne freski. Tutaj też natrafiliśmy na prawosławny ślub, który z ciekawością oglądaliśmy. Jeden błąd i znaleźliśmy się w ciasnych uliczkach Starego Miasta. Zaraz będzie klimatyczne, jak Barysy. Tutaj kolega z Wołowiana może mieć większy problem. Gościu się nie usunie. Co się ma usunąć, jak On tu zawsze idzie, nie? nie usunie wszystko. Teraz to już w ogóle kurwa nie wiem, czy to wszystko droży. Ja nagrywam, nie przeklinaj. Jajca. Przed nami jezioro Szkoderskie. Jest największym jeziorem na Bałkanach i jednym z ostatnich mokradeł z tak czystą wodą. 2/3 jego powierzchni znajduje się w Czarnogórze, a 1/3 na terytorium Albanii. Położony jest w rozległej dolinie zaledwie 7 km od Morza Adriatyckiego. Ze względu na swój unikalny charakter, teren jeziora został objęty ochroną i w 1993 roku założono tu Park Narodowy Jezioro Szkoderskie. Kolejna granica, na której można zszarpać sobie nerwy. W kolejce samochodów nie obowiązują żadne prawa. Albańczycy i Serbowie bezczelnie jadą do samego przodu, omijając całą kolejkę. Na siłę wciskają się pomiędzy inne samochody i nie pomagają słowne sprzeczki, głośne klaksony i blokowanie drugiego pasa. Po 2 godzinach oczekiwania ruszamy. Przed nami Albania. Przez wieki miejsce pożądania wielkich tego świata. Bizancjum, Grecja, Rzym podbijały ten kraj. Ślady ich kultur do dnia dzisiejszego można oglądać w całym kraju. Oblana Morzem Adriatyckim i Jońskim, graniczy z Grecją, Czarnogórą, Macedonią i Kosowem. Szacuje się, że ogólna populacja Albańczyków wynosi od 7 do 10 milionów, z czego tylko 3 miliony mieszka w kraju. Do historii i ciekawostek o tym kraju jeszcze wrócimy. Właśnie zbliżamy się do zabytku rzadko odwiedzanego przez turystów. A szkoda, bo to jedno z urokliwszych miejsc w Albanii. XVIII-wieczny most Messi, zbudowany na rzece Kir. Most ma 108 metrów długości. Składa się z 13 przęseł, z których najdłuższe, liczące 22 metry, długości znajduje się 18 metrów nad lustrem wody. Co prawda w miesiącach letnich wody tu nie ma wiele, ale nie umniejsza to jego malowniczości. Most Messi uważany jest za wybitne osiągnięcie lokalnych mistrzów. Ale dopiero z dołu można docenić urok tego mostu i imponujący widok na tle gór.
Położona w pobliżu północno-zachodniej granicy z Czarnogórą Szkodra jest jednym z najstarszych miast w Europie i trzecim największym miastem w Albanii. To tutaj, w Szkodrze, część swego życia spędziła matka Teresa. Albańczycy, w większości muzułmanie, bardzo szanują tę katolicką zakonnicę. Tylko ona potrafiła nawiązać dialog z paranoicznym dyktatorem Enverą Hodża, który przez pewien czas uważał ją nawet za agenta CIA. To ona wywalczyła powstanie tutejszego katolickiego domu opieki nad chorymi dziećmi. Stała się symbolem kraju, uznanym poza podziałami, szanowanym przez wszystkie religie w państwie. W 1979 roku została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Jednym z najcenniejszych zabytków obok meczetu z XVIII wieku, kościoła Najświętszej Marii Panny z drugiej połowy XV wieku jest twierdza Rozafata. Sam wjazd na twierdzę okazał się nie lada wyczynem. Śliski kamienny bruk i dziesiątki samochodów przeciskających się obok kamiennych murków przyprawiały odreszcze. Teraz to zamknąć. Kolejka do zamku Rozafa. W końcu po wielu manewrach udało nam się znaleźć miejsce na zakręcie stromego podjazdu. Ze zrujnowanej wieży przy głównej bramie roztacza się widok na położone niżej mury, bastiony i dziedzińce zamku, a także piękne widoki na okolice, rzeki Drin i Bune, trochę odległe jezioro Szkoderskie, miasto Szkodrę oraz góry. I chociażby dla tych widoków warto przy dobrej pogodzie wspiąć się do zamku, a nawet zapłacić 200 leków za bilet wstępu. Zanim przejdziemy do historii twierdzy, sięgnijmy najpierw do legendy, jaka krąży na jej temat. Otóż warownię tę budowało 3 braci. Codziennie bardzo ciężko pracowali, ale w nocy poniesiony przez nich trud był niweczony, gdyż stawiane przez nich ściany za każdym razem się waliły. Bracia nie wiedzieli, co mają począć, aż pewnego dnia z mgły wyłonił się im starzec, który poradził, aby w jednej ze ścian zamurowali żywą osobę. 3 mężczyznom bardzo trudno było zdecydować, kogo mają poświęcić. Ostatecznie postanowili, że zamurują jedną ze swoich żon, tę, która przyniesie im obiad następnego dnia. Oczywiście obiecali między sobą, że żadnej ze swych partnerek nie powiedzą o całym układzie. Jednak starsi z braci nie dotrzymali danego słowa i ostrzegli swe małżonki. Najmłodszy z nich tego jednak nie uczynił. Następnego dnia obiad przyniosła im Rozafa, żona najmłodszego z braci. Kiedy dowiedziała się, jaki los mają czekać, nawet nie oponowała. Dzięki poświęceniu Rozafy zamek ostatecznie stanął oraz otrzymał wyjątkową nazwę – Twierdza Rozafa. Legenda legendą, ale bez wątpienia twierdza Rozafa ma długą i bogatą historię. Obszar północnej Albanii, w tym teren współczesnej Szkodry, zamieszkany był już od czasów antycznych. Na wzgórzu, na którym znajdują się obecnie ruiny twierdzy, istniała już wtedy warownia, w której żyły plemiona iliryjskie. Później została ona przejęta przez Rzymian, którzy podbili te okolice w 167 roku przed naszą erą. Twierdza Rozafa swój obecny kształt zawdzięcza Wenecjanom, którzy w XIV wieku dokonali jej przebudowy i rozbudowy. Budowla ta zapisała się na kartach historii przede wszystkim podczas ataku wojsk tureckich, w wyniku których doszło do trwającego kilka miesięcy oblężenia Szkodry. Ostatecznie miasto wraz z twierdzą przeszły w ręce Turków. Później warownia była jeszcze atakowana przez wojska czarnogórskie podczas I wojny bałkańskiej. W Albanii na każdym kroku wyczuwa się gwałtowne wyjście z izolacji, jakie zafundował mieszkańcom Envera Hodża. W czasie jego panowania obowiązywał zakaz posiadania samochodów, co ma do dzisiaj opłakane konsekwencje. Albańczycy jeżdżą po drogach niewiele ponad 20 lat i wciąż się tej jazdy uczą, a w zasadzie wyrabiają w kraju własną kulturę jazdy, która delikatnie mówiąc jest bardzo specyficzna.
Kilkakrotnie już byliśmy świadkami wymierzania sprawiedliwości na drodze. Klaksony zastępują kierunkowskazy. Jazda na trzeciego to norma, a wyciągnięta przez okno ręka sygnalizująca ewentualny manewr to chyba pozostałość nawyku woźnicy. MSZ informuje, że podróżując autem po Albanii należy zachować szczególną ostrożność. Często zdarzają się tu przypadki łamania przepisów drogowych, nierespektowania świateł sygnalizacyjnych, wymuszania pierwszeństwa przejazdu. Jeżdżąc samochodem po Albanii powinniśmy ze szczególną czujnością przestrzegać zasady ograniczonego zaufania. To bardzo łagodne ostrzeżenia. Szczęśliwie dojeżdżamy nad wybrzeże. Jesteśmy w Szengin. To jeden z najpopularniejszych kurortów albańskiego wybrzeża, o czym mogliśmy się przekonać szukając bloku, w którym zarezerwowaliśmy pokoje. Jak się okazało, to prywatne mieszkanie, ale o bardzo przyzwoitym standardzie, co nas niezmiernie ucieszyło. A skoro jest kuchenka, to musi być firmowe danie Andrzeja. Pyszny żurek. Nie zrób tak, zamieszaj, żeby zademonstrować, co tam jest. Na 2 dni mamy zupki. Nie ma. Po 3 dniach podróży postanawiamy pozostać tu jeszcze jeden dzień i odpocząć. Szengin nas zaskoczyło. Spodziewaliśmy się niewielkiego miasteczka z piaszczystą plażą, skromną knajpką i garstką turystów. A tutaj gwarny i zatłoczony kurort. Jakość plaży i wody nie zachęciła nas do pozostania tutaj. Ruszamy więc na północ, za miasto, z nadzieją na spokojniejszy relaks. Pierwszy napotkany bunkier, jeden z symboli Albanii. Zjeżdżamy w stronę plaży, parkujemy samochód i ze zdziwieniem stwierdzamy, że również tutaj niewiele jest wolnego miejsca. To chyba najbardziej stroma, piaszczysta plaża, na jakiej byliśmy. Mamy wrażenie, jakby została nawieziona przez ciężarówki. Woda jest czysta, choć odkrywamy w niej fragmenty betonowych płyt, z których o zgrozo wystają metalowe pręty zbrojeniowe. Czyżby kolejny fragment zniszczonego bunkra? Co można zjeść nad Adriatykiem? Wybór jest spory, ale najlepsze będą owoce morza i musimy przyznać, że były świetne. Po południu opuszczamy plażę i przejeżdżając przez strzeżony fragment wybrzeża, chyba złomowisko okrętów wojennych, kierujemy się w stronę rzeki Drin. To najdłuższa rzeka w Albanii i niezwykle ważna dla gospodarki kraju, szczególnie dla jej energetyki. Cztery elektrownie wodne produkują 90% energii elektrycznej. Sztuczne jezioro Fireza, utworzone przez zaporę w Fireze, jest największym sztucznym jeziorem w Albanii. Drugie pod względem wielkości to jezioro Vau i Dejes, nad którym jesteśmy. Niestety nie udało nam się podjechać bliżej zapory. Musieliśmy się zadowolić niewielkim dostępnym fragmentem z widokiem na jezioro i zaporę.
Przejeżdżamy przez miasteczka powstałe podczas budowy zapory, kiedy to wysiedlano mieszkańców z wiosek przeznaczonych do zalania przez sztuczne jezioro. Chwilę do lodu. Ostatni rzut oka na budujące się apartamentowce i hotele w Szengin i ruszamy na południe, ponownie wpadając w uliczny chaos albańskich dróg. Wydawać by się mogło, że rygorystyczne przepisy ruchu drogowego szybko poskromią temperament Albańczyków. Za wykroczenie drogowe w Albanii grozi nie tylko kara grzywny, lecz także pozbawienie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego nawet na pół roku. A dopuszczalny poziom alkoholu wynosi 0 promila. Niestety powszechna nadal korupcja policji niweczy wszelki strach przed karami za wykroczenia. Jesteśmy na przedmieściach Tirany. Tutaj w 2016 roku udostępniono dla turystów nową atrakcję miasta. Ogromny bunkier Bunkt Art. Budowa bunkra rozpoczęła się we wrześniu 1972 roku. Jego oficjalne otwarcie nastąpiło 25 czerwca 1978 roku i oczywiście uczestniczył w nim sam Enver Hoxha. W końcu to przede wszystkim dla niego oraz wysokich rangą dygnitarzy bunkier był zbudowany. Obiekt ten posiada 5 pięter schodzących pod ziemię, ponieważ miał też chronić przed atakiem nuklearnym. 106 pomieszczeń, w tym prywatne pokoje Hodży, salę kinową, zwaną też apelową, gdzie w razie potrzeby miał obradować albański rząd. Właściwie pod ziemią zbudowano całe miasteczko ze szkołą, salą ćwiczeń, stołówką, sklepem i świetlicami. Skąd pomysł zbudowania tak ogromnego bunkra? Otóż po II wojnie światowej władzę w kraju przejęli komuniści, ale Enver Hoxha wymyślił swój własny sposób na komunizm, stopniowo zamykając swój kraj. Albania przez lata utrzymywała politykę jednego sprzymierzeńca. Kolejno była to Jugosławia, Związek Radziecki i Chiny. Zrywanie stosunków z każdym z nich skutkowało zaprzestaniem spłacania zaciągniętych kredytów. Koniec końców Albania pozostała w latach 70. bez żadnego sojusznika na świecie. Zabroniono wyznawania jakiejkolwiek religii. Kościoły i meczety wyburzano. Obywatelom zabroniono podróży zagranicznych i posiadania prywatnych samochodów. Były sądy polityczne, obozy pracy i nacjonalizacja. A potem wizyta w Korei Północnej i fascynacja systemem podziemnych bunkrów. Z czasem Enver popadł w paranoję, uważając, że któreś z supermocarstw lub inny nieznany mu wróg będzie chciał Albanię zaatakować. Tak się nigdy nie stało, za to w kraju zbudowano ponad 500 000 większych i mniejszych bunkrów. Tirana to stolica i największe miasto Albanii, centrum ekonomiczne i kulturalne. Położone jest w samym sercu kraju, nad rzeką Iszmi, u stóp góry Dajti. Miasto istnieje od 1614 roku. W czasie II wojny światowej Tirana znajdowała się pod okupacją włoską.
a do 1991 roku rządzili nią komuniści. Jesteśmy w centrum Tirany, na największym placu miasta, nazwanym na cześć narodowego bohatera Skanderberga, który walczył przeciw Imperium Osmanów w obronie ojczyzny i chrześcijaństwa. Dzięki determinacji, inteligencji i mądrości utworzył niezależne państwo albańskie. Na jego cześć na fladze i w herbie Albanii widnieje czarny dwugłowy orzeł na czerwonym tle, zaczerpnięty z pieczęci Skanderberga. Na placu obok konnego pomnika Skanderberga mieści się Muzeum Historyczne, Narodowy Teatr Opery i Baletu i Biblioteka Narodowa. Wieża zegarowa i wejście do kolejnego bunkra. Tirana pełna jest śladów swojej komunistycznej przeszłości. Przewodniki oferują nawet specjalne trasy wycieczek szlakami pamiątek komunistycznych po albańskiej stolicy. Bądźmy szczerzy, Tirana nie oferuje nic lepszego. Najokazalszą budową na szlaku jest budynek tzw. piramidy. Tę perełkę komunistycznej architektury zaprojektowała córka długoletniego albańskiego dyktatora Envera Hodży. Po swojej śmierci ciało Envera miało spocząć w piramidzie, jak Lenin w swoim mauzoleum na Placu Czerwonym. Nic jednak z tego nie wyszło. Kiedy w 1988 roku otworzono piramidę dla zwiedzających, znajdowało się w niej tylko Muzeum Dorobku Dyktatora. Dziś wygląda jak olbrzymi, szklano-betanowy kopiec, cały pokryty graffiti. Po upadku komunizmu przez pewien okres budynek pełnił rolę centrum konferencyjnego. Potem miał być tutaj teatr i kino. Był nawet pomysł, aby piramidę całkowicie zburzyć i zbudować tutaj siedzibę albańskiego parlamentu. Do niedawna znajdowała się tutaj dyskoteka o nazwie Mumia. Obecnie piramida służy głównie turystom jako tło zdjęciowe, a mieszkańcom jako... Można również na nią wejść, co wcale nie jest takie łatwe. Jeszcze pizza i ruszamy dalej na południe. Za nami kolejne 150 km. Wjeżdżamy do miasta Vlora. Miasto o wyjątkowym położeniu geograficznym. Tutaj przebiega umowna granica pomiędzy Morzem Adriatyckim a Jońskim. To wspaniałe miejsce dla osób kochających plażowanie, a także doskonała baza wypadowa do wielu innych atrakcji Albanii. Vlora jest drugim co do wielkości miastem portowym po Durrës, a także jednym z najważniejszych miejsc kultu muzułmańskiej sekty Bektašit. Niestety czekała nas tu przykra niespodzianka. Pokoje, które zarezerwowaliśmy i potwierdziliśmy, okazały się wynajęte. Powód znany tylko właścicielowi. Na szczęście udało nam się znaleźć inne. Wieczorem z przyjemnością zanurzamy się w ciepłej morskiej wodzie. Pokażcie to. Rano nasze żołądki przestały normalnie funkcjonować. Dorwało nas zatrucie. Pomimo tych przeciwności ruszamy na całodniową wycieczkę. Szkoda nam jednak ominąć miejsc uważanych za jedne z największych atrakcji Albanii. Infrastruktura drogowa w Albanii bardzo szybko się zmienia. Kraj postawił na rozbudowę dróg i autostrad, a ich mapa zmienia się z miesiąca na miesiąc. Z tego względu trudno się posiłkować relacjami, blogami, mapami i wskazaniami GPS-a. Asfaltowa droga nagle może zmienić się w żwirowy dukt i odwrotnie, o czym co kilkanaście kilometrów się przekonujemy.
Po blisko 2 godzinach jazdy jesteśmy w Beracie. Zatrzymujemy się tuż przy prawosławnej katedrze świętego Dymitra i ołowianym meczecie, którego nazwa wzięła się od materiału, jakim pokryty jest dach. Bulwarem Republiki idziemy w stronę Starego Miasta. Berat to miasto muzeum, nazwane miastem 1000 okien, ze względu na charakterystyczne usytuowanie na stoku wzgórza, białe domy z drewnianymi, ciemnobrązowymi oknami. Założone w głębokiej starożytności i zamieszkane przez Ilirów, miasto w II wieku przed naszą erą zostało zdobyte przez Rzymian i nazwane Antipatrea. W okresie panowania bizantyjskiego miasto nosiło nazwę Pulcheriopolis i było siedzibą biskupa. W IX wieku zostało zdobyte przez wojska bułgarskie. Wtedy także zmieniono nazwę miasta na Beligrad, Białe Miasto, z czego drogą późniejszych zmian fonetycznych powstała nazwa współczesna. W Beracie jest jeszcze kilka cennych zabytków, jak Muzeum Ikon Onufrego, Stary Most Gorica czy ruiny twierdzy, skąd rozpościera się malowniczy widok na zakole rzeki Osum. Jednak nie można pominąć spaceru po starej części miasta, położonej na krawędzi stromego stoku. W 2008 roku Berat został wpisany na listę UNESCO. Jadąc wzdłuż rzeki Osum, kilkanaście kilometrów na południe od Beratu, zatrzymujemy się przy restauracji, wypytując o wodospad Begowa. W końcu udaje nam się znaleźć drogę. Z zapasem wody w 30-stopniowym upale ruszamy na kilkukilometrowy szlak. Wodospad Begowe to jeden z elementów Parku Przyrody Begowe. Ten niewielki park o powierzchni 3,5 km² został założony w 1977 roku w celu ochrony kilku ekosystemów i różnorodności biologicznej. Nie, bo nie. Zmęczeni docieramy na miejsce. Prawdopodobnie taki wodospad w Polsce byłby jedną z większych atrakcji przyrodniczych. Tutaj czujemy się jak odkrywcy, którzy samotnie dotarli w to malownicze miejsce. Przy wodospadzie temperatura gwałtownie spadła, a chłodna bryza zaczęła dodawać nam sił. Nie odważyliśmy się zanurzyć w tej lodowatej wodzie, ale z przyjemnością ochłodziliśmy nogi i ręce. Czas wyruszyć w drogę powrotną. Jedziemy dalej. Z mapy wynikało, że nie ma być asfaltowej drogi. A tu niespodzianka. Nowa droga. Dla wielu turystów to numer 1 albańskiej przygody. Niewiele znaleźliśmy szczegółów na temat kanionu Osumi, za wyjątkiem zdjęć w sieci, które zachęciły nas do przyjazdu w te tereny. Na miejscu nie jest lepiej. Jedziemy wzdłuż rzeki, ale nie możemy znaleźć żadnego punktu widokowego. W końcu decydujemy się zatrzymać przy drodze i przejść łąki i zarośla. I to było to. Przed nami kanion Osumi, jeden z najpiękniejszych, spektakularnych atrakcji przyrodniczych Albanii. Dwa kilometry dalej kolejna niespodzianka. Nowo wybudowana platforma widokowa i oszałamiające widoki. Jego długość według różnych źródeł wynosi od 15 do 26 km.
ale najbardziej spektakularny odcinek, otoczony 100-metrowymi ścianami, ma około 10 kilometrów. Ostatnio, szczególnie na wiosnę, kiedy wody w kanionie jest znacznie więcej, popularne są spływy pontonami. Dzisiaj w środku lata niewiele tutaj wody i turystów. Obok punktu widokowego postanawiamy nabrać sił. Problemy żołądkowe nas nie opuszczają. Powoli jedziemy dalej. Ta niewielka kaplica to bektaszycka świątynia. Warto się tu zatrzymać, gdyż wewnątrz możemy zobaczyć ślad stopy Abaza Alego, który według legendy miał być przyrodnim bratem Hasana i Husejna, wnuków Mahometa. Jest on jednym ze świętych bektaszyzmu i na górze Tomori znajduje się jego świątynia. Kilkaset metrów dalej kolejny punkt widokowy zwany Dziura albo Jama Panny Młodej. Niezbyt szczęśliwe tłumaczenie. Faktycznie znajduje się tu charakterystyczny otwór, który powstał w tajemniczych okolicznościach. Według legendy, gdy panna chce zajść w ciążę, musi wejść do środka w ubraniu założonym na lewą stronę i w środku zmienić na prawą stronę. I chyba tak jak ta legenda, widok, który nas otacza, jest niewiarygodny. Długo spoglądamy przed siebie, ale czas wyruszyć w drogę powrotną. Fantazja Albańczyków nie tylko na drodze daje znać o sobie. Właśnie mijamy dom, statek, marzenie czy wytwór chorych ambicji. Ruszamy na południe w kierunku Sarandy, jednego z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszego kurortu Albanii. Odcinek drogi pomiędzy Vlorë i Sarandą to jedna z najbardziej malowniczych dróg w Albanii. Przed nami droga zaliczana jest do najbardziej spektakularnych traktów na całym świecie. Czy rzeczywiście tak będzie? Przekonamy się za kilka kilometrów. Mijamy miejscowość Orikum. Droga zaczyna się wznosić. Jeden zakręt, drugi i trzeci do góry. 30 metrów. Zakręt w prawo. Pierwszy przystanek. Autobusy i ich pasażerowie muszą odpocząć. Zakręt w lewo. Droga ta została zbudowana przez włoską armię 100 lat temu, podczas I wojny światowej, kiedy Włochy okupywały Albanię. W zaledwie 100 dni Włosi zdołali zbudować słynną drogę przecinającą przełęcz Liogara. Nie była ona dokładnie taka, jaką znamy dzisiaj. Nie była to droga asfaltowa, tylko gruntowa, a dokładniej żwirowa. Podobno z braku nowoczesnych narzędzi, droga powstała w miejscu, gdzie poruszały się obładowane osły. Już jesteśmy w górach. Patrzcie się, jaka pogoda się zrobiła. 21 stopni. W lewo. Pniemy się nadal do góry. 2, 1 i mozolna wspinaczka. Zakręt w lewo. Potem zakręt w lewo. Chyba nici z widoków. Zakręt w lewo. Patrzcie się, jaka zadyma. Chyba przeciwgielne włączę, co? Zapierające dech w piersi widoki, opisywane w przewodniku na granicy wyniosłych gór i Morza Jońskiego, schowały się za gęstniejącą z kilometra na kilometr mgłą. Po chwili marzymy, by zobaczyć choć kawałek drogi. To jest coraz gorzej.
Teraz to nie. Lato w Albanii. No, przeciwgielne z przodu i z tyłu. To... Zaczyna się robić niebezpiecznie. Przestajemy cokolwiek widzieć. Jesteśmy na wysokości 1043 metrów. Tutaj przełęcz osiąga swe apogeum. Mijamy punkt widokowy. W takich warunkach brzmi to nieco sarkastycznie. Zobacz, jak jedzie środkiem. Nareszcie zaczynamy zjeżdżać w dół. Wysokość mocno spada, ale zaczyna padać deszcz. Kolejne ciasne zakręty na niekończących się serpentynach. Pod złowrogimi chmurami wyłania się Morze Jońskie. Niespełna 100 kilometrów dzieli nas od obcasa włoskiego Buta przez cieśniny Otrando i kilkanaście kilometrów od greckiej wyspy Korfu. Zakręt w lewo. Trzeba przekręcić. W miasteczku Himare wjeżdżamy na poziom morza. Jak opisują internauci, to jedno z nielicznych miasteczek wybrzeża, które oparło się komercjalizacji. Czy rzeczywiście tak jest? Trudno nam to potwierdzić, bo pogoda nadal nie zachęca do opuszczania samochodu. A to kolejny przykład zagmatwanej albańskiej historii. Poradziecka baza okrętów podwodnych. Baza wykorzystywała dogodne warunki w skalistych klifach, w których wykuto schrony, gdzie w razie zagrożenia można było ukryć okręty. W latach 60. Hodża obraził się na Związek Radziecki, zerwał sojusz i przy okazji zarekwirował okręty. Wtedy też w obawie przed odwetem Związku Radzieckiego w Albanii powstało tysiące bunkrów. Teren bazy nie jest na razie dostępny dla turystów. Usunięto też pordzewiałe, stare okręty podwodne, które jeszcze parę lat temu można było obserwować z oddali. 500 metrów prosto. Jednym z ciekawszych miejsc albańskiej Riviery jest bez wątpienia Porto Palermo. Pod nazwą tą kryje się urocza, skalista zatoczka z niewielką plażą oraz położona na półwyspie twierdza Panormos, zwana również twierdzą Porto Palermo lub Alego Paszy. Historia warowni sięga czasów średniowiecznych, kiedy to powstały tu pierwsze umocnienia. Na przełomie XVIII i XIX wieku ówczesny możnowładca osmański Ali Pasza rozkazał przebudować dawny zamek w potężną cytadelę, zatrudniając do tego celu wybitnych francuskich inżynierów. Powstała wówczas okazała trójkątna forteca z bastejami na rogach. Wieść niesie, że Ali Pasza z murów warowni ukradkiem obserwował swoją żonę, kąpiącą się nago w wodach zatoki. Twierdza wykorzystywana była przez 2 kolejne stulecia. W czasach Hodży znajdował się tu punkt internowania rodzin chłopskich, które naraziły się ówczesnym władzom. Obecnie w pełni odrestaurowana budowla udostępniona jest dla zwiedzających. Dla gości m.in. udostępnione są surowe kamienne wnętrza oraz obronne flanki, na które można wejść i spojrzeć na otaczającą fort zatokę. W końcu jesteśmy na albańskiej Rivierze. To obszar usytuowany wzdłuż wybrzeża Morza Jońskiego u stóp gór Cika. Nie należy mylić tego obszaru z całym wybrzeżem albańskim, które oprócz Riviery obejmuje także tereny na północy i w centrum kraju. Riviera uznawana jest za najpiękniejszy obszar Albanii. Już niedługo będziemy mogli się przekonać, czy rzeczywiście zasługuje na takie miano. Przed nami Saranda, najbardziej znany kurort tej części Bałkanów, uwielbiany przez turystów z całej Europy, a dostępny niegdyś jedynie dla dygnitarzy. Do najbliższego miasta greckiej wyspy Korfu, Kasiopi, mamy stąd w linii prostej około 11 km. Saranda jest więc dodatkowo świetną bazą wypadową na wycieczki po ciekawej okolicy. Niestety już minęły czasy, kiedy Saranda była niewielką miejscowością z przytulnymi, spokojnymi plażami. Dzisiaj to gwarne, zatłoczone miasto opanowane przez hałaśliwych wczasowiczów.
Jadąc kilka kilometrów na południe od Sarandy, napotkamy jeszcze jeden interesujący kurort. Około 3-krotnie mniej zaludniony Ksamil, chętnie odwiedzany także przez naszych rodaków. Tutaj zarezerwowaliśmy pokoje i tutaj pozostaniemy przez kolejne dni. Spragnieni odpoczynku, po kilkugodzinnej jeździe szybko ruszamy nad morze. Niestety, delikatnie mówiąc, mało grzecznie przywitano nas na pierwszej plaży. Albo wypożyczamy parasol, albo wynocha. Negocjacje nie wchodzą w grę. Na szczęście tuż obok znaleźliśmy inną plażę, na której chętnie nas przywitano. Czytając przed wyjazdem ochy i jachy o Ksamilu, nasze wyobrażenie o cudownym miejscu, gdzie dowoli można leniuchować na leżaku w promieniach słońca, którego tu nie brakuje, spoglądając na zachwycające widoki, chyba trochę się rozjechały z naszymi wyobrażeniami. Z jednym stwierdzeniem z oferty turystycznej musieliśmy się jednak zgodzić. Miejsce to z pewnością docenią ci, którzy pragną odpocząć w niewielkim kurorcie, a każdy znajdzie tu kawałek swojego nieba. Na szczęście my znaleźliśmy i kawałek swojej plaży z piwem i oryginalnymi miejscami do odpoczynku. Jak woda, to nie tylko plażowanie, to również snurkowanie. Niestety tutaj nie znajdziemy podwodnych raf. Musi nas zadowolić pojedyncza rybka na tle wszechobecnych glonów porastających kamieniste dno. Wieczorem, kiedy opustoszały plaże, a słońce cudownie oświetlało palmy, odzyskaliśmy wiarę w Ksamil. A tak dzisiaj wygląda oczekiwanie na zamówioną kolację. Restauracja bez Wi-Fi niemożliwe. Tak teraz to wygląda. Uwaga. Jednak wszystko się zmieniło, kiedy na stołach pojawiły się albańskie dania. Na Chorwacji, na tych motorach, któryśmy poszli wieczorem. Rano ruszamy na wycieczkę po okolicznych atrakcjach. Widziałeś, Patryk? Szkoda, że nie tylko my wpadliśmy na ten pomysł. Po trudach dojazdu i parkowania przenosimy się w niezwykłe miejsce. Przed nami oblegane przez turystów źródło Syrii i Kalter, błękitne oko, Blue Eye. By docenić piękno tego miejsca, musimy wejść na pomost oblegany przez miłośników skoków do wody. Błękitne oko jest wywierzyskiem, albo bardziej fachowo źródłem reokrenicznym, czyli miejscem, gdzie woda wypływa naturalnie spod ziemi. Nie jest najpierw jakimś małym strumyczkiem, który potem rośnie w siłę, tylko od razu płynie jako porządna rzeka. Blue Eye jest tym bardziej specyficzne, że woda wypływa tu z głębokiego krateru i bije ze sporym ciśnieniem. Ale nie ma się czemu dziwić, bo w ciągu sekundy wypływa tu pokaźna ilość wody i co ciekawe, ta objętość zmienia się w czasie. Jak informuje tabliczka, w roku 1980 było to 3,8 m3 na sekundę, ale w 2005 roku już 7,5 m3 wody w każdej sekundzie. Zbiornik nie jest do końca zbadany. Skały, z których bije źródło, znajdują się około 45 metrów pod powierzchnią ziemi. Co prawda jest tu zakaz kąpieli, ale ponieważ nie ma służb porządkowych, to zakaz jest notorycznie łamany. My również postanawiamy przejść krioterapię. Woda ma tylko 10 stopni Celsjusza i jest przeraźliwie zimna.
Syrii i Kalter było zamknięte dla zwiedzających, a dostęp do atrakcji miała wyłącznie komunistyczna elita. Enver Hoxha, przywódca Albanii w latach 1945-85 oraz pierwszy sekretarz komunistycznej albańskiej Partii Pracy, traktował ją jako własność prywatną i zapraszał tu jedynie swoich honorowych gości. Dzisiaj możemy sobie tylko wyobrazić, jak piękne jest to miejsce bez turystów. Ale trzeba zrozumieć, że każdy chce zobaczyć ten niezwykły cud natury. Może nie tak efektowna, ale równie piękna jest okolica Błękitnego Oka. Tutaj, w pięknie położonej kafejce, spędzamy kolejne urocze chwile. Nie! Tragicznie to wyszło. Proszę tego nie publikować. Użytek własny. Będzie na YouTubie. A teraz perełka archeologiczna tego kraju. Rozległe ruiny starożytnego miasta. W kasie biletowej natrafiamy na widoczny przejaw dyskryminacji, a raczej łupienia obcokrajowców. Bilet dla Albańczyka kosztuje 200 leków, a dla obcokrajowca 700 leków. Obcy niech płaci. Butrint według badań powstał w XII wieku przed naszą erą, choć miasto rozwinęło się dopiero w VII wieku przed naszą erą, by wiek później stać się ważnym portem i ośrodkiem handlowym. Butrint to również były ważny ośrodek kultu greckiego boga Asklepiosa, Herosa, syna Apolla, boga sztuki medycznej, i jego rzymskim odpowiednikiem był Eskulap. Wtedy też miasto zostaje otoczone murem. W III wieku przed naszą erą Butrint staje się miastem sprzymierzonym z Imperium Rzymskim. Przybył tutaj sam Juliusz Cezar. Kilkanaście lat później miasto zostaje opisane przez Wergiliusza w słynnym eposie narodowym Rzymian Eneidzie. Następca Juliusza Cezara, Oktawian August, silnie rozbudowuje miasto, a także mury miejskie, które prawie podwajają swoją długość. Pierwsze wieki naszej ery to szczyt rozkwitu miasta, który kończy w III wieku trzęsienie ziemi. Miasto zostało wprawdzie po nim odbudowane, ale nigdy już nie powróciło do czasów dawnej świetności i stopniowo przez wieki wyludniało się. W V wieku Butrint znacząco się odrodził, stał się ważnym ośrodkiem chrześcijańskim, uzyskał rangę biskupstwa. Z czasem miasto przechodzi jednak pod władanie Bizancjum, a w XIV wieku zostaje kupione wraz z Korfu przez Wenecjan. Przez lata miasto odpierało ataki Turków. Uległo dopiero wojskom francuskim pod koniec XVIII wieku, które i tak zostało wkrótce wygnane przez Alego Paszę. Dziś Butrint jest największą atrakcją archeologiczną w całej Albanii. Od 1992 roku wpisaną na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Quando Enea è venuto prima di andare in Italia, Wieczorem ostatnia nasza kolacja w Albanii. No, bo teraz tamta rodzinka. O, śmiechy. Mucą. No dobra. Rano wyruszamy w drogę powrotną do Polski. Po przeanalizowaniu trasy okazało się, że najrozsądniej z południa Albanii będzie wracać przez Grecję. Ale najpierw musimy się przedostać na drugą stronę kanału Vivari, oblewającego Butrint. Jedynym możliwym środkiem jest tutaj wątpliwej konstrukcji linowy prom, choć sam w sobie jest atrakcją. Za 3 euro wjeżdżamy na prom.
W oddali widać twierdzę pozostawioną przez Wenecjan w czasach, kiedy Butrint należał do nich. Przed nami wielogodzinna podróż przez Grecję, Macedonię, Serbię, Węgry i Słowację. I to doskonały czas, by podsumować naszą podróż po Albanii. Opuszczamy Albanię z mieszanymi uczuciami. Nasz obraz Albanii sprzed kilku lat został prawie całkowicie zachwiany. Gdzie ta prowincjonalna, niedostępna i w swojej prostocie piękna Albania? Komercja, która zalała Chorwację, potem Czarnogórę, błyskawicznie wlewa się i do Albanii. Albańczycy przez lata, dławieni przez komunistyczny reżim, próbują łapczywie nadrobić stracony czas, co często prowadzi do chaotycznych, niekontrolowanych zmian, zarówno w sferze budownictwa, jak i obyczajowości szybko bogacących się mieszkańców. Coraz trudniej znaleźć tutaj cichą, spokojną plażę, czy ludzi, którzy bezinteresownie podadzą ci przysłowiową szklankę wody. Jednak Albania to kraj wciąż nieodkryty, trochę tajemniczy i przez to fascynujący. Między bajki można włożyć opowieści o niebezpieczeństwach czekających na każdym kroku. Owszem, Albańczycy to dumny naród, ale wobec turystów zachowują się bardzo życzliwie. Nie ma najmniejszego powodu, aby się ich obawiać. Mieszkańcy Albanii teoretycznie wyznają w większości islam. Jednak warto wiedzieć, że przez lata dyktatury Envera Hodży religia była całkowicie zakazana. Dziś Albania to raczej świeckie państwo i nie widać tam zbyt wielu przejawów religijności. Do Albanii możemy wjechać posiadając ważny dowód osobisty. Nie jest wymagana wiza, jeśli na terenie Albanii będziemy przebywać do 90 dni. Wybierając się do Albanii warto mieć ze sobą gotówkę, lokalną walutę, leki, którymi zdecydowanie korzystniej jest płacić na miejscu lub euro. 1 euro to około 140 leków. Należy też wspomnieć, że lokalną walutę warto wydać na miejscu, bo po powrocie mogą być trudności z jej wymianą. Albania nie jest krajem drogim, ale nie liczmy na wielkie różnice w stosunku do cen polskich. Albańczycy szybko nadrabiają biznesowe zaległości i doskonale wiedzą, co dla nas jest jeszcze tanio. Jednak biorąc za i przeciw, wycieczka do Albanii to świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Nadal za ceny albańskie nigdy nie wypoczniemy we Włoszech czy Hiszpanii, a warunki klimatyczne mamy przecież w tych krajach zbliżone. Ale spieszmy się z wyjazdem. Z roku na rok Albania szybko się zmienia. Zapomniane zatoczki obrastają hotelami, polne drogi, po których powoli szedł osiołek, wypierają asfaltowe drogi pełne importowanych Mercedesów i turystycznych kamperów. Znikają tradycyjne stroje, chaty kryte strzechą i lokalne gospody. No cóż, może taka jest kolej cywilizacyjnego postępu i za kilkanaście lat Albania, jak Włochy czy Chorwacja, ze względu na nadmiar turystów będą ograniczać dostęp do swoich atrakcji, a albańską kulturę będziemy oglądać tylko w muzeach. A ja mam tylko nadzieję, że pogoń Albańczyków za dobrobytem nie okaże się zabójcza dla uroków tego nadal pięknego kraju.